W Polsce kierowcom słowo kara kojarzy się tylko z UFG. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Naszym gościem jest Damian Ziomber, rzecznik prasowy UFG. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jesteś przedstawicielem najbardziej znienawidzonej instytucji w naszym kraju przez kierowców. Tak, ja sobie z tego zdaję sprawę, no bo przecież śledzę fora, patrzę, co ludzie piszą. Mam wrażenie, że my w Polsce przez te kilkadziesiąt lat w jakiejś części udajemy, że obowiązki ustawowe to nas nie dotyczą. I to jest trochę odpowiedź na to, dlaczego mamy mało gwiazdek w Google. I ja od razu powiem, że nie będziemy się ścigać na liczbę gwiazdek w Google, bo jak się prowadzi 500 000 spraw, 500 000, podkreślę, 500 000 spraw rocznie, gdzie nam wychodzi z rejestrów danych, do których mamy dostęp, że prawdopodobnie OC nie było, no to trudno się spodziewać, żeby ktoś, kto dostaje niespodziankę w skrzynce pocztowej, a na tej niespodziance jest kwota, która jest duża, bo ja nie będę tego ukrywał, że to są potężne kwoty. To są często kwoty, za które można kupić samochód sobie. No to nie jest, delikatnie mówiąc, zadowolony z tego powodu, tak? I to pewnie stąd się bierze. Natomiast ja wiem akurat, i to nie jest przekomarzanie się z Tobą, a nie odbijanie piłeczki, że jesteśmy instytucją, bez której poszkodowani na drogach przez tych, którzy tak sobie podchodzą do obowiązku posiadania OC, no byliby z ręką w nocniku. To znaczy, jeśli ja bym wjechał w Ciebie i nie miałbym tego OC i nie byłoby kogoś, kto za mnie Tobie zapłaci, to jesteś podwójnie poszkodowana. Raz, masz rozwalony samochód, PAL 6, jeśli to jest samochód. Tylko samochód. Tylko samochód, przedmiot materialny. Natomiast gorzej, jeśli coś bezcennego, czyli albo życie, albo zdrowie ulegnie uszczerbkowi, a druga sfera, gdzie jesteś, jak powiedziałem, podwójnie poszkodowana. No pierwsza, że wydarzyła się szkoda, druga, że nie ma komu tego zlikwidować. No i wtedy, nie mówię, że jak na białym koniu, ale wtedy pojawiamy się my. I chyba myślę, że najlepiej o skali tej działalności, bo ludzie sobie, no tak, ci złodzieje mi nałożyli karę, a propos to są opłaty, ale wiem, że wszyscy mówią o tym kara, nie mam z tym problemu, rozumiem specyfikę komunikacji i w socialach, i w mediach tradycyjnych. Jak sobie pomyślimy, że rocznie za tych właśnie nieubezpieczonych i powiedzmy sobie szczerze, w dużej mierze to jest ta część, która się burzy, mówiąc wprost, na forach, w mediach i tak dalej, lata ze skargami. W dużej mierze ci, którzy się burzą, to są właśnie ci, którzy udają, że pewne obowiązki ich nie dotyczą. Ale myślę, że gdyby taka osoba porozmawiała z tymi tysiącami osób, którym płacimy pieniądze za tych nieubezpieczonych, to by szybko zmieniła zdanie, bo po to jesteśmy. Kiedy ten obowiązek jest praktycznie? Bo rozmawialiśmy też wcześniej, mówiłeś o tym, że i każdy z nas jest tego świadomy, że pojazd jest zarejestrowany, musi mieć ubezpieczenie OC. Nawet gdy wielu kierowców tłumaczy się tym, bo pod płotem, bo w stodole. Tak, że pojazd stoi, bo on go remontował, bo był uszkodzony, bo wymieniał, naprawiał, nie jeździł, miał drugi samochód służbowy. Raczej wiemy, jaki jest przepis, tak? A jak to jest w praktyce? No dobra, to zacznijmy od tego początku, czyli tego przepisu. Raz wprowadzony do ruchu i zarejestrowany, obowiązek OC, chyba że. No i tu dochodzimy do chyba że, no bo jesteśmy w Classic Auto, pojazdy historyczne i zabytkowe. Wiem, że część osób, pewnie nie w gronie naszych widzów teraz, ale część osób wciąż miesza i myli te dwie kategorie. Ja bym powiedział tak, zwłaszcza, że od listopada, od końca ubiegłego roku, już tam mniejsza o datę tak naprawdę, rozmawiamy w styczniu 2025, no to na koniec ubiegłego roku zmieniło nam się prawo. Również zmieniło się w takich momentach, które nam pokazują, że to OC warto mieć, ale o tym za moment, albo jeszcze bardziej warto mieć to OC. To ja bym powiedział tak, w odniesieniu do tych pojazdów, z których korzystamy, z których korzystacie Wy i Wasi widzowie, to ja bym jednak ubezpieczył ten pojazd. Tu mówię celowo pojazd, bo przypominam, że w Polsce ubezpieczeni jesteśmy my jako posiadacze, tak to jest skonstruowane. Bym go ubezpieczył na cały rok. Dlaczego? Dlatego, że tu też z rozmów kuluarowych nam wyszło, że przy żółtych blachach, czyli przy pojazdach zabytkowych, to ta stawka ubezpieczenia jest śmieszna. No bo jest śmieszna. Bo to są niskie kwoty. No słuchajcie, no jeśli to jest 200 zł, 300 zł, to jest ułamek wartości, tak?
a jeśli ono kosztuje kilkadziesiąt, no to tym bardziej, tak? Więc 200-300 zł i mamy spokój na cały rok. Tak, ale musimy wziąć też pod uwagę, że jakby przepis, który mówi o tym, że 40-letni pojazd nie musi posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC i każdy jakby koduje sobie z tych kierowców, no, że on nie musi mieć OC, czyli tłumaczy sobie to tak, czy gdzieś to jest tak zakodowane, niestety w umysłach kierowców tych pojazdów, że nie musi mieć OC. Dobra. Ale natomiast ważną rzeczą jest to, do której za chwilkę przejdziemy, że OC, jeżeli się wyjeżdża na drogi, to musisz mieć. Dokładnie tak. Tu oczywiście zmieniła się definicja ruchu w zeszłym roku. To też pewnie sięgniemy do tego wątku. Przypomnę wszystkim, że pojazd, który się fizycznie nie porusza, ale jest włączony silnik, jest pojazdem w ruchu. To żebyśmy sobie też kolejny przykład omówili, bo on jest dość częsty, tak? I teraz rodzaj napędu nie ma znaczenia. Jeśli ten silnik jest w trybie wolnym, spalinowy czy elektryczny, jest pojazd w ruchu. Ale to, co ty powiedziałaś o tych 40-letnich. No dobrze, trzymamy je gdzieś sobie. Ta przysłowiowa stodoła, pod płotem, pod plandeką i tak dalej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest tylko i wyłącznie przedmiot wytworu ludzkiej myśli i ludzkich rąk, w sensie pojazd. I tam mogą być, a w przypadku aut obdarzonych, tak to ładnie ujmijmy, wiekiem tych 20-30 lat, mogą pojawiać się rzeczy, które nam mogą znienacka wyskoczyć. I wtedy w przypadku przepychania chociażby tego pojazdu, albo na przykład samozapłonu tego pojazdu, co wcale nie jest takie rzadkie, bo tutaj ja znam ten argument, że ile jest tych samozapłonów, no to proszę zerknąć, ile jest. Straż Pożarna oficjalnie podaje. To jest oczywiście argument w dyskusji między zwolennikami a przeciwnikami elektryków, ile się pali spalinowych, ile elektryków i te liczby znamy, ale warto sobie popatrzeć na całość zjawiska. To nie są pojedyncze przypadki, tylko są. No i teraz uwaga, za wszelkie szkody wyrządzone przez ten pojazd odpowiada jego właściciel. I to jest odpowiedź na pytanie, czy ja go powinienem ubezpieczyć, czy zadowalać się tym, że on ma tylko 40 lat i stoi mi gdzieś tam i tylko będę miał ubezpieczenie, kiedy nim wyjeżdżam. Tym bardziej, że powiedzieliśmy sobie, że cena tego ubezpieczenia jest śmieszna. Ja mimo wszystko bym zalecał widzom, żeby zastanowili się, czy mając pojazd, który jest wart ładnych kilkanaście tysięcy złotych, przynajmniej, czy kilkanaście, kilkadziesiąt, jest za dużo ryzyk, które mogą się wydarzyć, żebym był nieubezpieczony. I teraz wydanie... No dobrze, ale on kary z UFG nie dostanie. Taka osoba, która nie wyjedzie na drogę. Dopóki nie wyjedzie na drogę, dopóki nie dojdzie do tej drogę. szkody, Tutaj jeszcze te 40 mówisz. lat przybliżmy, bo 40 lat liczymy jakby albo od daty produkcji, albo od daty pierwszej rejestracji. Tak jest liczona. I tak to jest. jest trochę in favorem posiadacza, tak? No bo mogła być dłuższa przerwa, w sensie przerwa między zarejestrowaniem a sprowadzeniem, to też były inne czasy, inna dostępność samochodów, więc tu jest taka jakbyś, może nie ścieżka wyboru, ale sposób liczenia określony tak w dwójnasób, powiedziałbym. Tak. W zeszłym roku macie rekordową wypłatę odszkodowania. No mamy i po to jesteśmy. I to jest kolejny argument dla tych wszystkich, co to za instytucja, złodzieje, są tylko po to, żeby karać tych biednych ludzi. To ja od razu powiem tak. Jednemu człowiekowi musieliśmy wypłacić już prawie 5 milionów złotych, tylko za to, uwaga drodzy Państwo, że ktoś historycznym pojazdem uderzył w inny pojazd poruszający się prawidłowo, zepchnął go z drogi i kierowca tego drugiego pojazdu jest osobą, która jest, nigdy nie wróci do właściwie żadnej sprawności, tak? Trzeba wypłacać rentę. Tak, Damian, to jest 5 milionów złotych. Tak, to jest 5 milionów złotych, więc kwota... drodzy Państwo, no to ja proponuję zrobić coś takiego. Niech polisa na klasyka, nieważne teraz, czy on jest historyczny, czy zabytkowy, wynosi 700 złotych. Zderzmy te 700 zł z koniecznością wypłaty setek czy dziesiątek czy milionów złotych, tak? No dobrze, ale teraz jeżeli mamy kierowcę, właściciela takiego 40-letniego pojazdu i on wyjeżdża bez tego OC, no to jakby fundusz nie obciąża go żadną karą, bo według ustawy on kary nie otrzyma. No nie. Natomiast... Poczekaj, wyjeżdża na drogę bez OC. Jeśli zostanie skontrolowany, od razu dostaje opłatę. Tu nie ma żadnego ale. Czyli może zróbmy tak, zanim ja odpalę ten pojazd Właśnie. i zanim wyjadę na drogę, ja powinienem mieć go ubezpieczonego. Wspomniałem też o tym, że z pojazdów może się coś wylać, pojazd może ulec zapłonowi, samozapłonowi, pojazd, uwaga, może się stoczyć gdzieś, może na kogoś najechać i tak dalej. Co się wtedy dzieje, jeśli nie ma polisy OC? No, niestety odpowiada własnym majątkiem
z własnej kieszeni tak naprawdę posiadasz tego pojazdu. Właściciel, mówiąc kolokwialnie, bo tu jak już są pewnie wśród widzów prawnicy albo w ogóle znawcy tematów ubezpieczeniowych, tu akurat tak się posługujemy na gruncie prawa, że jest cały czas mowa o posiadaczu, tak? Tylko kolokwialnie, jednak ten właściciel trochę inaczej brzmi. No, ale to cały czas wracamy do tego, że no, lepiej mieć go ubezpieczonego na zaś, a nie sobie przypominać, jak ja wyjadę, czy ja na pewno mam ubezpieczenie, bo może być za późno. Dobrze. Jaka jest ilość weryfikowanych przez Was spraw rocznie? Ile jest osób karanych? Ja od razu powiem tak, my weryfikujemy wszystkich. W sensie wszystko, co jest w bazie, my sprawdzamy nieustannie, bo tak, uwaga, każe nam ustawodawca. Po prostu powołani zostaliśmy do tego, żeby domknąć ten system, bo po jednej stronie masz tych, którzy mają OC, po drugiej tych, którzy nie mają. No i dobra, no część, która ma, jest spokojna, nie będzie płacić z własnej kieszeni. A co z poszkodowanymi przez tę część, która nie ma? No właśnie my musimy za nich zapłacić. W związku z tym musimy sprawdzać, ile tych przypadków jest. Zeszły rok, albo inaczej, 2023, 350 prawie tysięcy przypadków pojazdów, które przez jakiś okres w ciągu roku pozostawały bez ochrony, tej obowiązkowej. 3 kwartały ubiegłego roku, bo nie mamy jeszcze danych za cały 2024, to jest 250 tysięcy pojazdów mniej więcej. Nieubezpieczonych, poruszających się, czy Tu wykrytych, może nie poruszających, z tym, wykrytych. czy one się poruszają, czy nie, tak naprawdę nikt nie wie. No bo nie masz możliwości, ty widzisz pojazd w rejestrze jako ślad jego w postaci dokumentacji, ale nie wiesz, czy on się porusza, czy nie, tak? Mało tego, i tu spodziewam się tego pytania, my często nie wiemy do końca, czy osoba, do której my kierujemy swoje zapytanie, czyli to wy to nazywacie karę, a ja zaraz powiem, co tam jest, bo to jest dość istotne i to może być dość poradnikowe dla naszych widzów, nie wiemy, czy jest do końca właścicielem. I nie dlatego, że nie chcemy się dowiedzieć, tylko dlatego, że ostatni rejestr pokazuje nam, że to jesteś ty, a my się od ciebie dowiadujemy nagle, że ty ten pojazd dawno sprzedałaś. I wtedy szukacie dalej. I wtedy szukamy dalej. Oczywiście jak nam, no właśnie, tutaj też kolejny apel i to też myślę znowuż, no niby wszyscy to wiemy, to jest trochę jak z samym OC. Niby wszyscy wiemy, że powinniśmy je mieć, ale jak przychodzi co do czego, to udajemy nagle zdziwionych. Podobnie jest z obowiązkiem zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu. Czyli jakikolwiek sposób prawny przeniesienia własności pojazdu, sprzedaż, darowizna, to też trzeba pamiętać o tym. Tak, bo to są przeniesienia własności. Dokładnie tak. Czyli wszystko, co w prawie cywilnym umożliwia, każda konstrukcja, która umożliwia w prawie cywilnym przeniesienie własności, uwaga, zgodnie z polskim prawem, wymaga od obydwu stron transakcji, no poza dziedziczeniem, no bo wiadomo, to jest ta strona, która akurat nie żyje niestety, ale wymaga zgłoszenia odpowiednim instytucjom i to znowuż jest obowiązek ustawowy. No co jest po stronie zbywcy? No to myślę, każdy się powinien domyślić. Powiadomienie właściwego organu jest rejestrowego. Obowiązek, jest to w tej chwili też objęte tym, że są kary za to w wydziałach dokładnie. komunikacji. Przerejestrowanie w określonym terminie, przypomnijmy, 30 dni od daty zbycia pojazdu, prawda? Można zachować tablicę, to już wiemy, tu już nawet powiaty się mieszają, ale to zostawmy. Jeżeli jesteśmy już przy tablicach rejestracyjnych, czy UFG weryfikuje tylko i wyłącznie po numerach rejestracyjnych? Po wszystkim. Czy też po numerze nadwozie? Po wszystkim. Po winie, po tym, kto ten pojazd posiadał, do kogo był posiadany, bo mamy dostęp do, no po to, żebyśmy mogli pełnić swoją funkcję, dano nam dostęp do różnych rejestrów. Więc weryfikujemy i po winie, i po numerze rejestracyjnym. Opieramy się na danych, które dostajemy z różnych rejestrów. Ubezpieczyciel, no to jest oczywiście naturalny nasz pierwszy kierunek pytania, bo jak zawierasz umowę z ubezpieczycielem, my nie jesteśmy świadkami ani nie towarzyszymy zawarciu tej umowy. My dostajemy post factum informację od ubezpieczyciela. Czyli ubezpieczalnie przekazują Dokładnie Wam tak. raport, jakie Dokładnie pojazdy tak. w danym okresie zostały Mało ubezpieczone. tego, oni muszą to zrobić niezwłocznie, praktycznie robią to w trybie niemal rzeczywistym. My to widzimy, z tego względu też, no myślę, że dzisiaj będziemy parę razy apelować do widzów. Ma znaczenie słowo L i ma znaczenie słowo EU. I znaki diakrytyczne i wszystkie szczegóły mają znaczenie. To też możemy porozmawiać przy płatnościach za polisy, bo to jest osobny wątek, zwłaszcza dla tych, którzy płacą w ratach za polisę, ale to zostawmy. Do czego zmierzam? Tak jak my podajemy dane ubezpieczycielowi, tak podaje on je nam. Więc jeśli są tam błędy, albo, uwaga,
adres jest nieaktualny, bo to nie mój adres, a podam stary, nie mieszkam tam, co mi będą skrzynkę zaśmiecać, no to każda instytucja, która później szuka czy właściciela, czy pojazdu i tak dalej, kieruje na ten stary. I potem jest zdziwienie, bo przyszły 2 pisma, ktoś nie odpowiedział i pyk. I zaczęły się kłopoty, bo fundusz coś No to właśnie ja do tych pism. Mam pytanie. Mamy kary, tak, bo mamy kary w urzędzie skarbowym za to niedopełnienie terminów. Mamy kary, mamy mandaty, jeżeli chodzi o zatrzymania policyjne i tak dalej. Dlaczego WFG nie ma upomnienia? Tylko od razu jest kara. Nie. To już mówimy o konstrukcji pisma, bo treść pisma znam na pamięć. Pismo jest skonstruowane tak, że najpierw piszemy, oczywiście jest imię, nazwisko, adres, uwaga, ten adres, który jest z Który jest polisy. wskazany w sprawie. W polisie. W polisie. Stąd mamy adres. Więc jeśli ja nie zadbam, żeby zaktualizować mój adres, no pewnie, że wszyscy mamy, przypomnę, że nie mamy obowiązku meldunkowego. Pewnie, że wszyscy mamy prawo zmieniać dowolną ilość razy adres zamieszkania, ale temu też towarzyszy, czy powinna towarzyszyć refleksja, dobra, jak ktoś mnie chce znaleźć, to może ja powinnam zadbać o zmianę tego adresu. No i dobra, co mamy dalej? Dalej informujemy, że dla pojazdu takiego i takiego, marki takiej i takiej, o numerze rejestracyjnym takim i takim i podane dane pojazdu, w okresie takim i takim jest podany okres, my przeprowadziliśmy kontrolę i w okresie takim i takim nie było ważnego ubezpieczenia OC. I to jest jakby pierwszy akapit pisma. W drugim akapicie, co my piszemy? Otóż można sprawdzić, jak ktoś dostał takie pismo, prosimy o wskazanie, czy ten pojazd jest na pewno tej osoby, do której trafiło pismo, co oznacza, czy na pewno po Twojej, drogi adresacie, droga adresatko, stronie leżał obowiązek ubezpieczenia, bo może nie, bo tego nie wiemy. Może się tak zdarzyć, że są błędy na polisie. To jest tylko człowiek. W sensie to, co ludzie nam raportują, to, co podaje... Tak, ja to wszystko daję. No dobra, tylko poczekaj, dojdę do końca, bo to jest odpowiedź o tej karze i o tym upomnieniu. Potem prosimy o wskazanie nam, bo może się okazać, że nie miałaś obowiązku tego ubezpieczenia. Prosimy o skontaktowanie się z nami i uwaga, na drugiej stronie tego pisma jest informacja. Jeśli natomiast jest tak, że byłaś właścicielką tego pojazdu w tym okresie, który jest wskazany, to bardzo nam przykro, ale prosimy o uiszczenie opłaty. Mamy podział, że mamy od 1 do 3 dni karę, później od 4 do 14 i powyżej 14. Jaka jest największa liczba niezawartych polis ubezpieczeniowych, z jakiego okresu? Z tego powyżej pierwszego... 14 dni. Powyżej 14 dni. Czy mniej więcej wiesz, jakie to są ilości? Jakie to są liczby? Myślę, że to jest pewnie gdzieś 30-40% wszystkich spraw. To są te, gdzie polisy brakuje dłużej niż 14 dni. Jeśli masz swój pojazd ubezpieczony, jesteś jego właścicielką, nie zmienia się właściciel i w okresie polisy zapłaciłaś pełną składkę, to ta polisa ci się automatycznie przedłuży. Więc jakby możemy to tak pokazać. To właśnie chciałam przejść dalej do tego. No właśnie. To teraz ja wiem, jakie jest pytanie, domyślam się. Pytanie, dlaczego nie ma powiadomienia, jak ja kupiłam pojazd? No to ja ci od razu odpowiadam, dlaczego nie ma. Bo to jest właśnie efekt nagminnego braku zgłaszania tego, że pojazdy są sprzedawane. Jakby czytając na forach internetowych, jaki jest najczęstszy Ja też to czytam. powód? Tak, bo ja kupiłam i złapałam się na tym, że się nie przedłuża. Tak, bo mieliśmy jak ma się przedłużyć polisa z ciebie na mnie? I pobieżny rzut oka pokazuje, że jesteśmy innymi osobami. No, a ubezpieczamy się jako posiadacze, tak? Ja mam inny styl jazdy, ja mam mniej punktów, albo więcej. Ja miałem 5 szkód, ty nie miałeś żadnej. Ja mam auto małolitrażowe, ty masz 5-7, bo lubisz po prostu, tak? Nie ma dwóch takich samych osób z punktu widzenia ubezpieczyciela. Ja kocham przykłady z forów, gdzie no przecież ten mój sąsiad to jest taki sam kierowca. Nie, to nie jest taki sam kierowca. Każdy z nas jest inny. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego to nie przeskakuje automatycznie. To plus też to, że te pojazdy są niezgłaszane, w sensie że przejście własności jest niezgłoszone, przypomnę, nie tylko do CEPiK-u, czyli via Wydział Komunikacji do CEPiK-u, że zbyłem pojazd, tak? Ale też ubezpieczycielowi. Tak, to wiemy, że jakby zgłaszamy... Słuchajcie, CEPiK pokazuje coś na daną chwilę. Między wprowadzeniem informacji do każdego rejestru, jaki by to nie był rejestr, może zadziać się 10 000 rzeczy z samochodem. Specjalnie przesadzam mówiąc 10 000, ale mogę sprzedać 3 razy pojazd, zanim informacja się odnajdzie w rejestrze. I wszyscy dobrze wiemy, że tak jest.
bo rejestr nam pokazuje coś na daną chwilę. Rejestry się aktualizują, urzędy wprowadzają dane, ktoś koryguje i tak dalej. Mogą być też błędy, a nie ma automatyzmu. Jeśli ty ode mnie kupujesz pojazd, to ty co musisz zrobić? I to jest też apel. Drodzy Państwo, sprawdzamy ważność polisy, jak kupujemy pojazd. Znaczy w ogóle, jakikolwiek pojazd dostaję w posiadanie, i teraz nieważne, czy samoistne, czy zależne, czyli czy jestem właścicielem, czy nie, to co ja robię? Zanim w ogóle odpalę pojazd, silnik, sprawdzam, czy jest ubezpieczenie. W moim finansowym interesie to leży. W moim, niczym innym. Bo przyjdzie UFG, niestety, bo zapłacę za szkodę, którą spowodowałem. Tam pal 6, że tam urwane lusterko za paręset złotych, może wysupłam z własnej kieszeni, ale po co? Gorzej, jeśli niestety ktoś będzie poszkodowany, tak? Nie ma tego automatyzmu. To jest jeden z tych przykładów, kiedy ja mówię, że uwaga, bo wtedy polisa się nie przedłuża. Drugi, to co ty powiedziałaś o powiadomieniach. Zobacz, że jeśli masz samochód ubezpieczony na siebie, wszystko było ok, kontynuacja, Znaczy, przypominają. Nie chodzi o to powiadomienia, czy nie można by było, bo tak, bo myślę, że możemy powiedzieć, że grupa ludzi, którym umyka pamięci ciągłość ubezpieczenia OC, przedłużenia ubezpieczenia OC, możemy podzielić na tych zapominalskich i na tych osoby, które świadomie nie płacą, chociaż wydaje mi się, że takich... Pominęłaś jedną kategorię i ja to powiem z pełną odpowiedzialnością. Jest wciąż duża grupa osób tych, którym się wydaje, że im się uda. No i co ja mogę powiedzieć? Ja mam obowiązek wyznaczony przez ustawodawcę i go wykonuję. Tak jak Urząd Skarbowy ma obowiązek ściągnięcia od nas podatków, tak? I tyle. I właściwie tak, trudno ale cokolwiek dodać. W innych instytucjach masz możliwość odwołania się. U Was jest tylko opcja rozłożenia na raty. Doczytałam gdzieś, że też umarzacie, ale to na pewno jest... To jest, no tylko uwaga, to ja od razu to opowiem, bo to jest istotny wątek. Tak, rozkładamy na nieoprocentowane raty do 24 rat, o ile sprawa nie jest w tej egzekucji administracyjnej, czyli o ile już tam Urząd Skarbowy nie zadziałał. Więc tym bardziej nie opłaca się nie odpowiadać na nasze pisma. No po co sobie robić kłopot, tak? Albo zadbać o to, żeby ten adres był prawidłowy. Ale powiem szczerze, te przypadki, gdzie ten adres jest nieaktualny, one wcale nie są częste. Ludzie po prostu lekceważą masowo te pisma. No przecież to nie moje, ja to auto sprzedałem, co oni ode mnie chcą. Tak, i często ludzie nie mają już umów. No dobra. Teraz przejdźmy do następnego tematu. Ale poczekaj, bo tam jeszcze spytałaś o te umorzenia. ufg.pl, zakładka dostałem wyzwanie. Tam jest regulamin umarzania wierzytelności. Można złożyć wniosek o umorzenie w całości lub w części. Uwaga, to nie jest nasze widzimisię. Jest tam cytat z ustawy wprost, gdzie ustawodawca napisał to mniej więcej w ten sposób, cytuję, to będzie luźny cytat. W wyjątkowych okolicznościach, kierując się szczególnie ciężką sytuacją życiową czy materialną zobowiązanego, fundusz może ulżyć, no w postaci rat to wiemy, raty są praktycznie z automatu, ewentualnie umorzyć w części lub w całości. I ja, to, tak jak powiedziałem, żeby to nie wyglądało na partię ping-ponga, że sobie odbijamy piłeczkę, ale ja słyszę te wszystkie argumenty i te telefony, które dostaję, e-maile, nie mam takich pieniędzy, proszę mi to umorzyć. I to jest koniec wiadomości. Albo ktoś do mnie dzwoni i mówi, no ale w niedzielę to przecież ubezpieczalnia była nieczynna. I to pamiętasz to, co ci mówiłem przed nagraniem, że to człowiek aktywny w mediach społecznościowych, który udaje, że nie wie, że w niedzielę można się skontaktować z porównywarką, bez nazw, z ubezpieczycielem przez stronę, z infolinią ubezpieczyciela. No ja to słyszę non-stop i wtedy się zastanawiam, serio naprawdę chcecie nas, drodzy Państwo, przekonać, że nie wiecie, że jest obowiązek ubezpieczenia OC, tak? Bo do tego to się sprowadza. No nie tędy droga. Tak, są sytuacje losowe i tak, odpowiadaliśmy w tej sprawie nawet innym instytucjom. To nie jest tak, że jest 1, 2, 3 przypadki umorzenia. To jest liczone w setkach, czy wręcz w tysiącach, bo zdaje się, podawaliśmy gdzieś tam liczbę, już teraz nie pamiętam. Więc oczywiście rozumiemy, ale ja też czytam przykład z zeszłego tygodnia, gdzie stwierdziłem, że już nawet chyba nie będę wchodził w komentarz. Człowiek, któremu ktoś bliski zachorował, ale z samej relacji tego człowieka wynikało wprost, że on na zawarcie umowy ubezpieczenia czekał do samego końca. I myślę sobie wtedy, kurczę, czyli jednak wiedziałeś, że ta polisa ci się skończy. I nic nie zrobiłeś, tak? Ustawiamy przypominanie na różne inne ważne rzeczy. Możemy ustawić sobie, mało tego, ubezpieczyciele nam przypominają o kontynuacji. Tu uwaga, jeśli właśnie co do tego, bo to nie zawsze tak działa. Tak. Tutaj tu ludzie często nie wiedzą, to ja chcę to powiedzieć. Prosiłabym też, żebyście Państwo napisali nam w komentarzach, jak to jest z tymi przypomnieniami z ubezpieczalni, czy otrzymujecie takie powiadomienia, czy nie, bo
te najczęstsze kary, które ja gdzieś tam wyczytałam na forach, to są te od 3 dni do 14, albo w tych 3 dniach, że on zapomniał, że się zorientował. Tu pomyliliśmy dwa wątki, mam wrażenie, bo to nie jest tak, że nie przypominają. No przypomina ci ubezpieczyciel. Ja nie spotkałem się z sytuacją, kiedy masz kontynuację swojej własnej polisy, no to chyba, że, przepraszam, muszę to powiedzieć na głos, chyba, że specjalnie chcesz udać, że ci nie przypomniano. Ale uwaga, to teraz zaskoczę, bo jeśli to jest kontynuacja twojej polisy i spłatka była opłacona w całości, to ta polisa i tak ci się przedłuży automatycznie. Tak, to jakby z tym nie ma problemu. Największy problem jest z brakującymi i lukami w ubezpieczeniach tych pojazdów, które zostały w ciągu roku sprzedane, No w właśnie. ciągu trwania. Ale to od razu, to już wyjaśniliśmy to. To się bierze z tego, że ludzie nie zgłaszają ani ubezpieczycielom, ani Wydziałom Komunikacji na czas, więc potem, zobacz, ktoś po paru miesiącach sobie przypomina, no nie zgłosiłem umowy i dostaje pismo od UFG. No to skąd UFG ma wiedzieć, że ten pojazd został sprzedany, jeśli mało tego, CEPiK nawet tego nie wie. CEPiK, czyli Wydział Komunikacji. No w takiej rzeczywistości lądujemy. Jeśli ktoś mówi, że macie 30 dni na zgłoszenie, to zróbcie to w ciągu 30 dni. To naprawdę nie jest trudne. I nie, drodzy Państwo, akurat jesteśmy nagrywani z przeznaczeniem tego materiału do internetu, tak? Więc oglądają nas ludzie, którzy z internetem są za pan brat. No to przypomnę, że jest serwis gov.pl i sam sprzedając swojego ukochanego 40-letniego Jeepa, tak, od razu powiem, że miałem ubezpieczenie na cały rok, bo stwierdziłem, że przy tej niskiej stawce nie będę ryzykował tego, że to auto stoi w garażu podziemnym, gdzie jest mnóstwo innych cennych pojazdów. Nie moich akurat, ale innych cennych. No i teraz zgłoszenie przez serwis gov.pl to jest 15 minut. Jedyne, co trzeba pamiętać, to, że tam jest ograniczenie wielkości plików, więc zdjęcie umowy lepiej zrobić w mniejszej rozdzielczości i tak sobie to powiększą. I tyle. I koniec. Dostaje się potwierdzenie na maila zgłoszenia. Mało tego, zgłoszenie do ubezpieczyciela. I nie, drodzy Państwo, ja nie jestem pracownikiem ubezpieczyciela, nie pracuję u żadnego z ubezpieczycieli, po prostu sprzedawałem samochód. Więc zgłosiłem to przez gov.pl, to było 15 minut. Drugie 10 zajęło mi napisanie maila do ubezpieczyciela na wskazany na stronie adres, podając numer rejestracyjny w temacie wiadomości / sprzedaż pojazdu i informując, że z dniem takim i takim sprzedałem ten pojazd. Czyli ty jakby dopełniłeś jako No ale sprzedający, tłumaczymy, zobacz, tak? no, Wysłaliśmy... rozmawiamy o ludziach, którzy piszą na forach i trochę mam wrażenie wykazują się niefrasobliwością. No to dlatego rozmawiamy o tym, jak to zrobić, żeby uczulić na przyszłości albo żeby pomóc, tak? No tak, żeby pomóc, żeby ten moment, gdzie ta kara jest naprawdę nie jest mała, tak? Bo to nie jest, prawie bo 10 tysięcy przypomnijmy sobie, złotych, 14 tysięcy za samochód ciężarowy czy tak. ciągnik. Przypomnijmy, że to też nie jest tak, że my mamy taryfikator, jednemu 5, drugiemu 10. No nie. My znowuż jesteśmy zobligowani ustawą, która mówi, weźcie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Dobrze wiemy, co się dzieje z minimalnym wynagrodzeniem w ciągu ostatnich lat, mniej więcej tak. I od tego policzcie stawki. I musicie to zrobić w ten sposób. Więc jeśli masz auto osobowe, które już w tym roku ma 1 dzień przerwy, to jak dobrze pamiętam, to jest 1870 zł. Więc, tak, to jest więc 1870 uczulając zł. znowu, bo to jest rzeczywiście, to jest myślę dobra porada. Drodzy Państwo, jeśli sprzedajecie komuś samochód albo kupujecie, nie ma znaczenia, to porozmawiajcie między sobą o ubezpieczeniu tego samochodu. Ja też przypomnę o jeszcze jednej sytuacji, bo ja też słyszę ten argument. Sprzedający, i tu leci wiązanka, nie powtórzę, nie dał mi żadnych kwitków z ubezpieczalni, ja nie wiedziałam, umowę mam, ale ubezpieczyłam tam ubezpieczyłem 3 dni później. No to tak, po pierwsze, jak kupujemy pojazd, taka porada, sprawdzamy jego ubezpieczenie. Bo my dobrze wiemy, że co dzisiaj? Cyfryzacja nam pozwoliła na to, że nie musimy mieć papierków przy sobie, tak? Tak, przepisy na to pozwalają, że No właśnie, i to żadnych papierków. Ja jako sprzedający, jeśli ja sprzedaję tobie, mam obowiązek wydać ci dokumenty ubezpieczenia. To jest prawny obowiązek. Jeśli ich nie mam, nie posiadam, to mam obowiązek ci powiedzieć, gdzie to było ubezpieczone. Jeśli nie pamiętam, to uwaga. I teraz dochodzimy do usługi, którą my udostępniamy. ufg.pl, numer rejestracyjny pojazdu, oczywiście mowa o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, i wyskakuje ci nazwa ubezpieczyciela i numer polisy, czyli 2 istotne informacje. Dzwonisz do ubezpieczyciela, pytasz się, czy taki pojazd do kiedy jest ubezpieczony, sprawdzasz sobie tą polisę, masz czas, żeby zadbać o ubezpieczenie. Jeśli przekazuję ci komplet informacji, bo znalazłem na mailu potwierdzenie, no to jesteśmy w domu, tak? Jeśli ty kupujesz ten pojazd i wiesz, że jest nieubezpieczony, to znowuż uczulam na to, moment sprzedaży,
czyli dzień, w którym kupujesz ode mnie pojazd, to powinien być też dzień, kiedy ty zawierasz na siebie umowę ubezpieczenia. Wiemy już te podstawowe rzeczy, co powinniśmy, jak to wygląda w sytuacji pojazdów zabytkowych, że to jest mit, że jakby 40-letni pojazd nie musi posiadać OC, on nie otrzyma kary, ale w momencie jak wyjedzie na drogi i spowoduje wypadek albo kontrola spowoduje policyjna, jest powód do tego, że poruszał się bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Co gwarantujecie? Jakie to są gwarancje wypłaty tych odszkodowań dla tych osób, które są, nazwijmy to, ofiarami, bo tak to... Ofiarami, nie bójmy się tego powiedzieć. Tak, są ofiarami wypadków drogowych, samochodów, które tego ubezpieczenia nie posiadają. Jakie to są kwoty? Wszystko to, co ci przysługuje jako poszkodowany, jeśli sprawca, który uszkodził pojazd twój lub niestety doprowadził do twoich obrażeń, co ci przysługuje od ubezpieczyciela, to przysługuje ci też od nas, bo to jest taka sama konstrukcja, jeśli tej polisy nie ma. Te kwoty, o których ty mówisz, to są sumy gwarancyjne i teraz myślę, chyba fajny obrazowy przykład, bo ty podałaś ten przykład 400 zł za polisę dla klasyka, tak? Uśrednijmy. No dobra, niech będzie nawet 500. Kwota. No dobrze, niech będzie 700, czyli taka normalna, w sensie średnia. Taka, którą mamy teraz w Polsce. Za te 700 zł kupujesz dwa rodzaje odpowiedzialności, czyli tak jak wyobraź sobie, że kładziesz 700 zł na stole i dostajesz za to odpowiednio ponad 6 milionów złotych za szkody, które wyrządzisz w majątku. Ja zaraz wszystko omówię. I nie albo, tylko prawie 30 milionów złotych, które za ciebie ktoś zapłaci, jak to będą szkody na osobach. Czyli za cenę 700 zł uwalniasz się od odpowiedzialności, bo zapłaci za ciebie ubezpieczyciel, skoro mówimy o kupnie polisy, ale to samo jest z funduszem, bo zadałaś pytanie o fundusz, czyli my mamy dokładnie ten sam mechanizm. Jeśli ja spowodowałem szkodę po twojej stronie, to fundusz za mnie płaci do tych 6 i do tych 30, ale w momencie, kiedy ja wiem, ile milionów złotych my wypłacamy, właśnie, ile milionów złotych wypłaca rocznie dokładnie. fundusz? To jest rocznie, od ładnych kilku lat wypłacamy po 100 milionów złotych za tych, którzy byli nieubezpieczeni. I ja teraz powiem to tak... 100 milionów złotych rocznie za tych, którzy nie mieli polisy. Do poszkodowanych, za tych, którzy... Dla ofiarą. Zrozumiałe. Mogę być ofiarą, bo ktoś mi moją ulubioną, moje ulubione auto zniszczył i nie miał polisy, więc tak, jestem ofiarą tego w rozumieniu potocznym. Jeśli przy okazji jeszcze spowodował moje obrażenia, no to tym bardziej jestem ofiarą. I tym ofiarom my płacimy od ładnych kilku lat po 100 i więcej milionów złotych. No to są olbrzymie pieniądze. No właśnie, i więc ja mogę powiedzieć, tak, serio, okej, no to ja powiem szczerze, i to absolutnie nie jako wyzywająco do widzów, nie. Trudno, no możecie Państwo pisać o nas, i ja to rozumiem, bo to wynika z emocji, te ostre słowa, ale my wiemy, co robimy. Bo bez nas ci ludzie by nie dostali pieniędzy. A my te pieniądze, uwaga, bierzemy z opłat. No bo to jest żadna tajemnica. Skądś muszą być te pieniądze. Tak, bo fundusz ma finansowany, tak, ze składek? Tak, ze składek. My musimy mieć tę pulę pieniędzy, żeby zabezpieczyć przyszłe roszczenia. Po prostu. A teraz warto sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Jeśli mamy, bo to jest kluczowe dla zrozumienia całego mechanizmu w ogóle odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeśli mamy szkodę na majątku, ty naprawisz samochód i zapominasz. Ale jeśli jest szkoda na osobie, jest mowa o ludzkim zdrowiu, to nie jest tak w przypadku, że naprawiłaś się i zapominasz. To jest rehabilitacja. To jest rehabilitacja. Często utrata pracy. O właśnie, to są wszystkie te koszty. No bo dlaczego poszkodowany ma odpowiadać za to, że ktoś... Jakby, wiesz, o tym się głośno nie mówi. Ale ja tak? chcę to powiedzieć. Dlaczego poszkodowany ma odpowiadać za to, że ktoś, kto sobie zlekceważył obowiązek ustawowy i nie miał OC, wyrządził mu szkodę na jego ulubionym pojeździe, albo nie wiem, uszkodził jego ciało i tak dalej, czy spowodował obrażenia. A co jeśli jest śmierć w wypadku i są na przykład dzieci, które zostają bez rodziców i to nie jest epatowanie krzywdą, bo w ogóle nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, żeby pokazanie, że te 100 milionów złotych to są między innymi tego typu przypadki. I ja nawet nie chcę mówić, ile my wypłaciliśmy od początku istnienia naszego, bo to nie ma sensu, bo tu nie chodzi o epatowanie wielkimi pieniędzmi, tylko pokazanie tego, że my po to jesteśmy. Więc drodzy Państwo, będziemy ściągać należności z opłat, bo po drugiej stronie ktoś potrzebuje tych pieniędzy.
Po prostu. Ale jakby to, że pobieracie te opłaty za kary, za brak ubezpieczenia OC, to jeszcze UFG jest finansowane przez ubezpieczalnie, tak? Które... Tak, bo uwaga, tak jak powiedziałem, my te roszczenia mamy rozpisane na X lat do przodu. A że dużo jest szkód osobowych, to uwaga, to są, i też ustawodawca to przewidział i powiedział, trzymajcie pieniądze na przyszłość, bo obrażenie ciała nie skończy się na jednorazowej wypłacie. Bo to, co powiedziałaś, renty, bo dzieci małe, gdzie człowiek nie miał OC, a zabił ich rodziców, nie bójmy się użyć słowa zabił, bo dzieci mają prawo do tego, żeby dorosnąć, wykształcić się, wychować i tak dalej. Opieka psychologiczna, opieka zdrowotna, utrzymanie codzienne, koszty edukacji, czyli to wszystko, bo to jakby są odszkodowania no i świadczenia. No i teraz sobie odpowiedziałem, tak? Właśnie, słowo klucz, odszkodowania i świadczenia. I świadczenia. No właśnie, i teraz sobie odpowiadamy na pytanie, skąd są te pieniądze, po co są te pieniądze i po co jest fundusz. I ja rozumiem nerwy, rozumiem to, że ludzie wieszają na nas zwierzaki, tak to ujmę, natomiast trudno i okej, drodzy Państwo, przy 500 000 spraw, bo tyle rocznie my prowadzimy, 500 000. 500 000 spraw. Nie znam urzędu, bo tutaj padło odwołanie do urzędu skarbowego. Żaden urząd skarbowy chyba nie prowadzi 500 000 spraw, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale to są też... No, jakby w skali kraju pewnie tak, bo to byśmy No, ale mówimy o wszystko... pojedynczym, tak? My mówimy o skali... pojedynczym nie. Dokładnie. Przy 500 000 spraw, tak, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy coś w rejestrze nie zagrało, a poszło pismo, ale znowuż będę się upierał. Po pierwsze, zadbajcie o aktualizację adresu i trafi do Was pismo, to odpowiedzcie. Takie proste Ej, czynności. słuchajcie, fundusz, to nie moje, w ogóle to nie mój samochód, do widzenia. Odpiszcie, Dobrze, wskażcie. ale to jakby mamy kary. Co jest ważne i istotne, to nie jest tak, że fundusz wypłaca, tylko obciążacie go regresem, tak? Jakby... No właśnie, i to jest I tu podwójne, jest tutaj kwota właśnie, którą mi podałeś, bo że... ja właśnie widzę te wszystkie komentarze i jakoś, ale ludzie wiedzą o tym, ja się będę upierał, że ludzie wiedzą. Epatują wysokością kar. No teraz powiedziałem kar, ale opłat tak naprawdę. I okej, ja rozumiem, bo to budzi jakby wysokość tych kwot jest znaczna, to sobie powiedzieliśmy. Znaczy jest bardzo wysoka. Jest bardzo wysoka, oczywiście, Jak że na tak. to, że z 700 zł kosztuje No, polisa, trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. to jest bardzo wysoka to jest kwota. dużo. Tak, dokładnie. Dlatego Ale... ja osobiście uważam i myślę, że większość naszych widzów, co na pewno napiszą nam w komentarzach, byłaby za tym, żeby powstał taki system przypominający albo upominający, że kończy się ta polisa OC, bo jeżeli mamy takie systemy w badaniach technicznych, gdzie otrzymujemy tą informację z tego głównego ale systemu... poczekaj, nie, sorry, tu muszę sprostować. Przecież jest taki system. No idziemy w jakąś stronę, gdzie muszę powiedzieć, że chyba dajemy się zwariować. Przecież masz system, który ci przypomina o ubezpieczeniu. Nie zawsze. I jest to... Znaczy, nie zawsze wtedy, jeśli o to nie zadbasz. To co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby obywatela poprowadzić za rękę, tak? Raczej jakby, wiesz, mi chodzi, do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że na styczeń statystyka 2025 dług nieubezpieczonych, czyli tych osób, które spowodowały No właśnie, wypadek, powiedzmy to szczerze, ktoś za nich założył te pieniądze, tak, dostał karę, dostał regres, to jest 400 milionów nie? złotych. Nie karę, regres, to jest tylko regres. 400 milionów złotych. Tyle są winni ludzie, którzy wyrządzili szkody nie będąc ubezpieczonymi, czyli nie posiadając ubezpieczenia. To jest okres tych 3 lat, kiedy Nie, to jest na dzisiaj po prostu. To jest na dzisiaj. To jest na dzisiaj, tak. Jaka jest ściągalność tych 400 milionów złotych? Dobra i zła wiadomość jest taka, że po pierwsze no, my będziemy ściągać, bo musimy. De facto w wielu przypadkach oznacza to upadłość konsumencką i ta ściągalność jest wysoka, dlatego że to jest tryb egzekucji administracyjnej, czyli przez Urząd Skarbowy. Ale wróćmy do tych powiadomień, bo ja mam wrażenie, że trochę taki nie do końca pełny obraz powstanie, bo zobacz, jest przypomnienie. Nie możemy się tłumaczyć tym, że ignorujemy to, co się do nas wysyła. I nie mówię teraz o funduszu, mówię o ubezpieczycielu, który ci przysyła informację o tym, że masz taką i taką ofertę, robi to SMS-em, dzwonią, przysyłają maile. No właśnie, Damian, nie zawsze. I tu jest ten problem, No, że jakby poczekaj. w zagonionym świecie ludzie, którzy pracują, którzy realizują różne projekty... No ale poczekaj, kiedy nie zawsze? Powiedzieliśmy sobie, że nie zawsze jest tylko w jednym przypadku. Kiedy ktoś nie zgłosił zmiany właściciela pojazdu i wtedy jest kłopot. A konstrukcja prawna ubezpieczenia jest taka, że nie przechodzi automatycznie na nabywcę. No i to powinniśmy sobie, mówiąc wprost, bić do głowy, że słuchajcie, drodzy Państwo, jeśli kupujemy pojazd od kogoś,
to po pierwsze sprawdzamy ubezpieczenie, to co powiedziałem, znowu wracamy do tego wątku. Po drugie, sprawdzamy ubezpieczenie, domagamy się informacji na ten temat od sprzedawcy. Ja wiem, sprzedawcy bywają różni i tak dalej, no wszystko rozumiem. To sprawdzamy to ubezpieczenie na stronie UFG.pl, 30 sekund ze smartfona. Uwaga, nie uwierzę, że to nie jest świadomość powszechna, bo 20 milionów razy w ciągu roku ludzie sprawdzają na naszej stronie, bo po to ta strona jest. I dwa, jak już wiemy, znamy stan faktyczny ubezpieczenia, to zastanawiamy się, co zrobić. Jak jest, ustawiamy sobie przypomnienie i tyle, albo idziemy do agenta i mówimy, proszę, kończy mi się, kupiłem auto, kończy mi się, jest z polisą, ta polisa, ja mogę z niej sobie korzystać, mogę też wypowiedzieć, ale nie idźmy w to, bo tu się zaczynają kłopoty, chociaż może tu przypadek redakcyjny wasz. Przypomnijmy, że jeśli wypowiadamy umowę ubezpieczenia w okresie obowiązywania polisy, to jeśli ja ją dzisiaj wypowiem, a jeszcze, Tak, bo to jutro jej już nie ma. Bo to też jest bardzo częsta przyczyna kar. No tak, tylko wiesz co, Wynika to z rozmów. Dlaczego ja mam wrażenie, że chcemy przerzucić odpowiedzialność na wszystkich dookoła, tylko nie na posiadaczy pojazdów? Cały czas mam to wrażenie. Jak słucham nas, jak widzę... Bo to są głosy, to co ja mówię, to są głosy... Wiesz co, ja to rozumiem, tylko to są głosy usprawiedliwiające siebie i szukające wszędzie dookoła, bo za długo w tym siedzę i pracuję, żeby nie widzieć, że tak nie jest. Czytelnicy Classic Auto i widzowie tego nagrania to są powyżej średniej, jeśli chodzi o świadomość, bo to są posiadacze kilku pojazdów, oni rozumieją, czym się różni zabytek od historycznego, że to nie jest ta sama kategoria automatycznie i wiele innych rzeczy, tak? Bo jeżdżą na imprezy, wiedzą, że jak wyjeżdżam z posesji i tak dalej, ale może warto jednak mieć dłużej. To wszystko, o czym rozmawialiśmy. Co do całości reszty, wiesz co, i tak i nie. Nie do końca, i to naprawdę nie ma znaczenia, że ja jestem z tej branży, bo ja nie jestem ubezpieczycielem, żeby była jasność. Tak, jesteś rzecznikiem prasowym UFG. Ja reprezentuję fundusz, który ma dwa obowiązki. Tak upraszczając, ściągnąć pieniądze od tych, którzy nie wykonali obowiązku ustawowego. Kropka. I wypłacić pieniądze tym poszkodowanym przez tych, którzy tego obowiązku nie wykonali. I to wszystko. Dzisiaj rozmawialiśmy o gorącym temacie kar UFG. Naszym gościem był rzecznik prasowy UFG, Damian Ziomber. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.